Wyobraź sobie, że stoisz na zdradzieckim górskim szlaku. Gęsta, zimna mgła otula wszystko, zacierając granicę między ścieżką a przepaścią. Nie jesteś sam. Idziesz za przewodnikiem, który zna drogę, a przynajmniej tak twierdzi, ale z każdym jego krokiem, z każdym jego słowem, twój wewnętrzny kompas drży niespokojnie. Jego wskazówki wydają się nielogiczne, jego mapa jakby nie pasowała do terenu. Mówi: idź w prawo, gdy twoja intuicja krzyczy w lewo. On zapewnia, że szczyt jest tuż za zakrętem, ale ty czujesz w kościach, że schodzicie coraz niżej, w głąb wilgotnej doliny. To uczucie zagubienia i niepewności jest paraliżujące. Zaczynasz myśleć: może to ze mną jest coś nie tak? Może mój kompas jest zepsuty? Może faktycznie nie znam się na górach i powinienem po prostu zaufać? Ten wewnętrzny dialog to początek pułapki. Ten film jest o tym, jak odzyskać mapę i nauczyć się ufać własnemu kompasowi. Zdemaskujemy 5 zwodniczych znaków, 5 pytań, którymi fałszywy przewodnik-manipulator próbuje sprowadzić cię z twojej ścieżki. To nie będzie kolejna prosta lista. To będzie głęboka analiza psychologiczna, która da ci siłę, by powiedzieć: dziękuję za rady, ale od teraz ja prowadzę. Zostań ze mną, bo to wyprawa, która może ocalić twoją duszę. Zanim ruszymy dalej, musimy zrozumieć strategię fałszywego przewodnika. Jego celem nie jest porzucenie cię na pewną śmierć w górach. To byłoby zbyt proste i zbyt oczywiste. Jego prawdziwym, ukrytym celem jest sprawienie, byś już nigdy nie zaufał własnym nogom i własnym oczom. On chce, byś uwierzył, że bez niego zginiesz, że tylko on potrafi czytać znaki, że tylko on zna prawdziwą drogę. Dlatego prowadzi cię w kółko, przez te same zdradliwe przełęcze, aż do całkowitego wyczerpania. Aż sam, zrezygnowany, oddasz mu mapę i kompas, mówiąc: prowadź, ufam ci bardziej niż sobie. Psychologia tego mechanizmu jest fascynująca. Fałszywy przewodnik czerpie siłę z twojej słabości. Jego poczucie wartości rośnie, gdy twoje maleje. Karmi się twoją dezorientacją, twoim lękiem, twoją zależnością. Często sam jest głęboko zagubiony i przerażony, a jedynym sposobem, by poczuć się silnym, jest kontrolowanie kogoś innego. Jego arogancja jest tylko maską dla głębokiej niepewności. To dlatego twoje pytania i wątpliwości traktuje jak osobisty atak, bo one grożą zdemaskowaniem jego niekompetencji. Grożą zawaleniem się całej iluzji, którą tak starannie budował. Długotrwałe podążanie za takim przewodnikiem prowadzi do ciągłego zmęczenia, utraty poczucia własnej wartości i przekonania, że nie jesteś w stanie podejmować samodzielnych decyzji. Ale każda mgła kiedyś opada, a my właśnie teraz nauczymy się, jak rozpalić ogień, który ją rozproszy. Oto 5 zwodniczych instrukcji, 5 pytań, które fałszywy przewodnik zadaje, by utrzymać cię we mgle. Pierwszy, najczęstszy znak to pytanie, które brzmi: nie ufasz mi? W chwili, gdy je słyszysz, fałszywy przewodnik rozpętuje taktykę, którą nazywam burzą śnieżną wątpliwości. Całkowicie zasłania widoczność. Nagle problemem nie jest jego ryzykowny wybór, ale twój rzekomy brak zaufania. Ta taktyka jest tak skuteczna, bo uderza w naszą fundamentalną potrzebę bycia postrzeganym jako dobry człowiek, dobry partner, dobry pracownik. Strach przed byciem uznanym za nieufnego czy nielojalnego jest tak silny, że wolimy zdradzić samych siebie, niż narazić się na taką ocenę. Pomyśl, jak często to słyszysz. W relacji partner namawia cię na ryzykowną inwestycję, a gdy prosisz o szczegóły, słyszysz: co jest? Nie ufasz mi? W pracy szef prosi cię o zostanie po godzinach nad zadaniem spoza twoich obowiązków. Grzecznie pytasz, czy można to przenieść, a on odpowiada: myślałem, że mogę na tobie polegać. Nie ufasz mojej ocenie sytuacji? Gdy na chwilę zatrzymasz się i spojrzysz na swoją prawdziwą mapę swojej duszy, widzisz coś innego. Twoja wewnętrzna prawda jest taka: zaufanie nie polega na ślepej wierze. Polega na otwartej komunikacji i wspólnym analizowaniu ryzyka. Twoje pytanie nie jest atakiem, jest aktem odpowiedzialności. I uzbrojony w tę pewność mówisz spokojnie: moje zaufanie nie jest tematem tej rozmowy.
Chcę po prostu zrozumieć fakty, bo ta sytuacja jest dla mnie niejasna. Drugi zwodniczy znak to pytanie: a ty nigdy nie zabłądziłeś? To taktyka wskazywania starych lawin. Gdy zwracasz przewodnikowi uwagę, że prowadzi cię w stronę osuwiska, on zamiast patrzeć na zagrożenie, wskazuje palcem na zbocze, z którego sam kiedyś, dawno temu niechcący strąciłeś kamień. To uderza w nasze poczucie sprawiedliwości i lęk przed byciem hipokrytą. Nikt z nas nie jest idealny, więc ta broń niemal zawsze trafia w cel. W pracy spóźniasz się z zadaniem, bo współpracownik nie dostarczył ci na czas swojej części. Gdy mu to wypominasz, słyszysz: daj spokój, a ty nigdy nie zawaliłeś terminu? W domu zwracasz uwagę nastoletniemu dziecku, że bałagani, a ono odpowiada: a ty w moim wieku byłeś lepszy? W tym momencie musisz sięgnąć po swój kompas. On pokazuje prawdę. To, że jesteś niedoskonały, nie odbiera ci prawa do reagowania na problem tu i teraz. Twoja przeszłość nie jest usprawiedliwieniem dla czyjejś lekkomyślności dzisiaj. Dlatego twoja odpowiedź, płynąca ze spokoju, a nie z poczucia winy, powinna brzmieć: tak, zdarzyło mi się popełnić błąd, ale teraz stoimy przed tym konkretnym problemem. Proszę, skupmy się na tym, jak go rozwiązać, a nie na wypominaniu starych spraw. Trzeci mylny znak, niezwykle podstępny, to pytanie: po co miałbym was źle prowadzić? Fałszywy przewodnik stosuje tu taktykę rysowania fałszywej mapy. To pytanie ma sprawić, że twoje obawy wydadzą się absurdalne i nielogiczne. Przecież on jest przewodnikiem. Jego celem jest doprowadzić cię na szczyt. Ta pozorna logika ma uśpić twoją czujność. Ten mechanizm działa, bo odwołuje się do naszej tendencji do racjonalizowania i szukania prostych wyjaśnień. W biznesie partner w firmie przedstawia zbyt optymistyczne prognozy. Gdy kwestionujesz jego dane, on pyta: dlaczego miałbym oszukiwać? Przecież to także moje pieniądze. W życiu sprzedawca samochodu zachwala auto, ale ty widzisz ślady rdzy. Gdy pytasz o stan techniczny, on śmieje się i mówi: proszę pana, po co miałbym sprzedawać zły samochód? Przecież zależy mi na reputacji. Twoja wewnętrzna analiza mapy podpowiada co innego. Nie musisz znać jego ostatecznego motywu. Być może jego ego nie pozwala mu przyznać się do błędu. Być może czerpie satysfakcję z kontroli. Powód jest drugorzędny. Faktem jest, że idziecie w złą stronę i to zrozumienie pozwala ci spokojnie odpowiedzieć: nie zakładam, że masz złe intencje. Mówię tylko, że mój kompas pokazuje co innego niż twoje słowa. Chciałbym zrozumieć tę rozbieżność. Przejdźmy do czwartego znaku. To pytanie, które brzmi: czyli słuchasz tego starego pustelnika, a nie mnie? Ta taktyka to odcinanie od liny bezpieczeństwa. Fałszywy przewodnik, zamiast wziąć ostrzeżenie pod uwagę, atakuje ciebie za to, że w ogóle słuchasz kogoś innego. Ta taktyka żeruje na naszym lęku przed odrzuceniem i potrzebie lojalności. Stawia nas w sytuacji, w której musimy wybrać stronę, co jest niezwykle niekomfortowe. Przykładem w relacji może być: twoja rodzina wyraża niepokój o twoją nową relację. Gdy mówisz o tym partnerze, on odpowiada: aha, czyli znowu słuchasz swojej matki, która nigdy nikogo nie lubiła zamiast mnie? Musisz wybrać. W przyjaźni radzisz się innego znajomego w sprawie problemu, a twój przyjaciel mówi z wyrzutem: czyli teraz jego rady są dla ciebie ważniejsze niż moje? Twój wewnętrzny przewodnik wie, że w górach każda informacja jest na wagę złota, a próba odcięcia cię od innych jest sygnałem, że ego manipulatora jest ważniejsze niż wasze bezpieczeństwo. To pozwala ci postawić granice. Nie chodzi o to, kogo słucham. Chodzi o to, że każdą informację, która może wpłynąć na naszą sytuację, należy traktować poważnie. Porozmawiajmy o tym ostrzeżeniu, a nie o tym, kto je wypowiedział. I wreszcie piąty, najciemniejszy znak na szlaku. Przesadzasz? To tylko mały deszczyk. To taktyka zatruwania źródła, czyli kradzież rzeczywistości w czystej postaci. On nie kwestionuje już twojej opinii. On kwestionuje twoje zmysły i twoje zdrowie psychiczne. To najbardziej niszcząca taktyka,
bo uderza w samo jądro twojej tożsamości. Po raniącej kłótni mówisz, że czujesz się zraniony i upokorzony. Słyszysz w odpowiedzi: daj spokój, znowu przesadzasz. To były tylko żarty, a ty jesteś przewrażliwiony. Albo gdy przypominasz o obietnicy, której nie dotrzymał, on mówi: nic takiego nie obiecywałem, coś ci się przyśniło. Ostatnio jesteś bardzo roztargniony. W tym momencie musisz zakotwiczyć się w sobie z całą mocą. Twoja prawda jest niepodważalna. Twoje ciało czuje zimno, a serce ból. Nikt nie ma prawa tego podważać. I to daje ci siłę na ostateczną, spokojną odpowiedź. Być może ty postrzegasz to inaczej. Ja czuję, że to, co się stało, było dla mnie bolesne. Moje uczucia są prawdziwe i nie zgadzam się na ich podważanie. Porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło, bez oceniania mojej reakcji. Przez całą tę wyprawę fałszywy przewodnik próbował ci wmówić, że jesteś słaby, zagubiony i niezdolny do samodzielnej nawigacji. Chciał, byś na zawsze oddał mu swoją mapę. Ale stojąc tu pośrodku gęstej mgły, po raz pierwszy od dawna sięgasz do kieszeni i wyjmujesz coś, o czym prawie zapomniałeś. Swój własny kompas. Patrzysz na drżącą igłę i rozumiesz coś, co zmienia wszystko. Ona nigdy nie przestała wskazywać prawdziwej północy. To ty przestałeś na nią patrzeć, bo głos przewodnika był głośniejszy. W tym momencie dokonujesz rewolucji. Odbierasz mu mapę i po raz pierwszy od dawna to ty wyznaczasz kierunek. To nie jest akt buntu. To akt odzyskania suwerenności. Wygłaszasz w duchu deklarację niepodległości wędrowca. Niniejszym oświadczam, że moja intuicja jest moim najwierniejszym kompasem. Mój lęk nie jest oznaką słabości, lecz sygnałem do zachowania czujności. A moja potrzeba bezpieczeństwa nie jest paranoją, lecz dowodem na szacunek do własnego życia. Nikt nie ma prawa prowadzić mnie wbrew wskazaniom mojego serca. Ja jestem mapą, ja jestem kompasem, ja jestem drogą. Mgła nie znika od razu, ale po raz pierwszy nie czujesz w niej lęku. Czujesz siłę, bo wiesz, że nawet we mgle, z kompasem w dłoni, zawsze odnajdziesz drogę do domu, a dom jest w tobie. Kiedy zaczynasz ufać sobie, cała wyprawa się zmienia. Droga wciąż bywa stroma, a burze wciąż nadchodzą. Ale ty już nie idziesz za kimś. Idziesz za sobą, z każdym krokiem nabierasz pewności. Z każdym odczytem kompasu rośnie twoje zaufanie do siebie, aż w końcu stajesz na szczycie. Mgła opadła, a przed tobą rozpościera się widok, który zapiera dech w piersiach. Widok nie tylko na góry, ale na całe twoje życie. Z tej perspektywy widzisz wyraźnie, które ścieżki były twoje, a które nie. Widzisz wszystkie momenty, w których twój kompas próbował cię ocalić i czujesz ogromną wdzięczność, nie dla fałszywego przewodnika, ale dla tej cichej, niezłomnej siły w tobie. To jest prawdziwa wolność. A jaka jest pierwsza wyprawa, na którą się wybierzesz, ufając w pełni swojemu wewnętrznemu kompasowi? Jaki jest pierwszy szczyt, który chcesz zdobyć? Podziel się nim w komentarzu. A jeśli potrzebujesz najlepszego ekwipunku na tę nową drogę, obejrzyj teraz film o sztuce mówienia nie, który pojawia się na ekranie. Potraktuj go jako pierwszy, niezbędny element twojego wyposażenia na każdą kolejną wyprawę. Dziękuję ci za odwagę wejścia na ten szlak. Do usłyszenia.